Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie z serii Tanie Gotowanie. W tej serii znajdziecie przepisy na zdrowe i bardzo proste dania z ogólnodostępnych i tanich produktów. Jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będzie sałatka ziemniaczana, która świetnie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno. I tutaj zdecydowanie nie patrzcie na jej wygląd, bo nie wygląda zbyt zachęcająco, ale jest to jedna z najsmaczniejszych sałatek, jakie w życiu jadłam, więc koniecznie sobie jej spróbujcie. I tutaj zaczynam od zrobienia ziemniaków, czyli najpierw je obieram, a następnie gotuję. Gdy ziemniaki się gotują, to następnie kroję składniki, czyli tutaj najpierw kroję cebulę czerwoną, następnie ogórka kiszonego i moim zdaniem właśnie kiszony ogórek pasuje do tej sałatki najlepiej. Do tego kroję również wędlinę z piersi kurczaka i jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to właśnie ta wędlina w Lidlu jest najlepsza, ma ona dosłownie niemal identyczny skład jak ta z Peacock Pure. Ta kosztuje 3,89 za 100 gramów, natomiast Peacock Pure kosztuje 4,99 za 100 gramów, czyli zdecydowanie to bardziej się opłaca. Gdy wszystkie składniki są już pokrojone, to zabieram się za zrobienie sosu. Do miseczki dodaję jogurt naturalny, majonez, a także musztardę. Jeśli chodzi o musztardę, to tutaj bardzo polecam musztardę miodową. Do tego dodaję standardowe przyprawy, czyli sól oraz pieprz i całość bardzo dokładnie mieszam. Ziemniaki po ugotowaniu delikatnie studzę, aby ten sos się po prostu na nich nie zważył. Oczywiście nie chodzi o to, żeby one były zimne, tylko żeby nie były takie prosto z wrzątku. Do ugotowanych ziemniaków pokrojonych w mniejsze części dodaję pokrojone składniki, a także dodaję sos i całość bardzo dokładnie mieszam. Pierwsza propozycja jest gotowa, więc przekładam ją do miseczki. Naprawdę jest banalna do zrobienia, a w smaku jest to jedna z najlepszych sałatek, jakie w życiu jadłam. Koniecznie sobie jej spróbujcie i tak się prezentuje. Moją dzisiejszą drugą propozycją będą zapiekane ziemniaczki z farszem serowym. Tutaj zaczynam również od zrobienia ziemniaków, czyli najpierw dokładnie je myję, a następnie kroję w połówki. I takie połówki ziemniaków wrzucam do gotującej się wody, osolonej i gotuję mniej więcej 12 minut. Po tym czasie ziemniaczki układam na papierze do pieczenia. Następnie nakłuwam je widelcem, ewentualnie można naciąć je nożem. Ziemniaki smaruję oliwą i na sam koniec jeszcze dodaję dosłownie szczyptę soli oraz szczyptę pieprzu. Takie ziemniaki zapiekam 30 minut w około 210 stopniach, tylko pamiętajcie, że każdy piekarnik jest inny i najlepiej jest sprawdzać, kiedy ziemniaki będą zarumienione. Gdy ziemniaki są w piekarniku, to robię farsz, czyli tutaj kroję wędlinę z piersi kurczaka w kostkę. To jest to samo co w poprzednim przepisie. Umieszczam ją w misce, następnie kroję szczypiorek, który również dodaję do miski. Do tego dodaję startą mozzarellę, łyżeczkę majonezu, szczyptę soli oraz pieprzu i całość bardzo dokładnie mieszam. Od razu tutaj zaznaczę, że ja robię podwójną porcję. Farsz jest gotowy, także do tego obiadu jeszcze dodam jakieś warzywo, no bo jak widać tutaj w tych ziemniaczkach nic nie ma, oprócz szczypiorku, warto jednak tych warzyw jeść troszeczkę więcej. Dlatego zrobię taką bardzo prostą mizerię z pomidora, czyli pomidory kroję w kostkę, dodaję jogurt naturalny, dosłownie szczyptę soli oraz szczyptę pieprzu i całość dokładnie mieszam. Po około 25 minutach ziemniaki wyciągam z piekarnika i nakładam farsz. I takie ziemniaki będę zapiekać pozostałe 5 minut, aby przede wszystkim ser się roztopił. Mizerię przekładam do miski, tutaj też były 2 porcje, także rozdzielam. I po około 30, czasem 32 minutach ziemniaki są gotowe, farsz jest roztopiony, także przekładam na talerz. Sypię jeszcze posiekaną zieleniną, ale to jest oczywiście opcjonalne, ten farsz już jest gotowy bez tego, jednak chciałam, żeby troszeczkę ładniej to wyglądało i tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy.
na stronie www.80na20.pl. Moja następna propozycja to będzie zapiekany makaron pomidorowo-szpinakowy w wersji wege. I tutaj zaczynam od ugotowania makaronu. U mnie jest to pełnoziarniste penne. Następnie kroję cebulkę, a także siekam szpinak. I tutaj od razu zaznaczę, że robię podwójną porcję, dlatego dałam 100 g szpinaku. Na patelni rozgrzewam łyżkę oliwy z oliwek i czekam, aż się rozgrzeje. Podsmażam cebulkę. Po kilku minutach dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek. Ja do 2 porcji zazwyczaj dodaję 1 duży ząbek, ewentualnie 2 mniejsze. Gdy całość się ładnie zarumieni, to dodaję posiekany szpinak. A także passatę pomidorową, trochę wody z gotowania makaronu, aby ten sos był bardziej rzadki. Do tego przyprawy, czyli tutaj sól, pieprz, czosnek granulowany, bazylia i troszeczkę papryki słodkiej. Wszystko bardzo dokładnie mieszam i całość duszę około 5-6 minut. Po tym czasie dodaję ugotowany makaron i całość bardzo dokładnie mieszam. Całą zawartość patelni dodaję do naczynia żaroodpornego i sypię startą mozzarellą. Całość zapiekam około 5 do 7 minut w 200 stopniach, ale najlepiej jest sprawdzać, kiedy ser się roztopi. Po tym czasie, tak jak tutaj możecie zauważyć, zapiekanka jest już gotowa. Ja jeszcze ją posypałam oregano i tak się prezentuje. Ostatnią propozycją w dzisiejszym filmie będą pieczone kotlety jajeczne. Moim zdaniem jest to bardzo fajna alternatywa dla takich zwykłych mięsnych kotletów. I tutaj zaczynam od ugotowania jajek na twardo. Zaznaczę, że tutaj również robię 2 porcje, czyli ja ugotowałam 4 jajka. Jajka przyciskam do miski, chociaż ja jeszcze i tak je delikatnie rozdrobniłam bardziej widelcem. Wolę taką formę. Do jajek dodaję posiekany szczypiorek, łyżkę keczupu, łyżeczkę musztardy sarepskiej, kaszę manną, ale oczywiście może to być przykładowo bułka tarta, do tego 1 zwykłe jajko, sól oraz pieprz i całość bardzo dokładnie mieszam. Jeśli chodzi o tą masę, to ona się bardzo mocno klei do rąk, więc pamiętajcie o ich zwilżeniu wcześniej. Ewentualnie możecie zrobić to tak jak ja w rękawiczkach, ale troszeczkę słabo mi to wyszło. Myślę, że lepiej by było nakładać je łyżką. I tak jak możecie zobaczyć na papierze do pieczenia, uformowałam 4 kotlety jajeczne. Takie kotlety piekę mniej więcej 20 minut w około 190 stopniach. Ale to standardowo najlepiej sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. W międzyczasie, gdy kotlety się pieką, to gotuję kaszę. U mnie jest to kasza gryczana biała. Pozostało mi jedynie wszystko przełożyć na talerz, czyli tutaj przekładam ugotowaną kaszę, następnie dodaję kiszoną kapustę. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam kapustę kiszoną i mogłabym ją jeść prosto z wiaderka. Kotlety, jak możecie zobaczyć, są już gotowe, więc również przekładam na talerz. Ja tutaj chciałam jeszcze troszeczkę podbić kalorie, czyli ja kaszę jeszcze polałam oliwą. I tak się prezentuje moja ostatnia propozycja w tym filmie. Tak jak powiedziałam na początku, bardzo fajna alternatywa dla kotletów zwykłych mięsnych, także jeśli lubicie tego typu dania, to koniecznie sobie spróbujcie. I to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, czy któryś z tych przepisów się Wam spodobał. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie.